Cześć, drugi dzień targów, kolejna hala, jak widzicie wciąż są tutaj tłumy graczy, nowe gry, nowe wydawnictwa. W tej hali jest aż 5 polskich wydawnictw, zaraz do nich wszystkich pójdziemy i przyjrzymy się im tytułom. Mam nadzieję, że uda nam się część z tych rozmów nagrać i Wam pokazać. Jesteśmy na stoisku wydawnictwa NSKN. Witaj, Agnieszko. Witam serdecznie. Co przywieźliście na Essen? W tym roku przywieźliśmy Pretora, Progress Evolution of Technology i Versaille. Co to jest Versaille? Opowiedz nam proszę więcej o tej grze. To jest gra, która w bardzo specyficzny sposób używa system Mancala. Nie wiem, czy wszyscy są zaznajomieni z tym, tą terminologią. Jest to gra, w której Twoi pracownicy zaczynają w specyficznych miejscach i poruszają się po wyznaczonych ścieżkach. Przez to gra nie jest typowym worker placement, dlatego że to jest worker movement bardziej niż worker placement. Czy gra już jest w sprzedaży, czy to jest dopiero prototyp? To jest nowinka, świeżynka. Dopiero pierwsze, co przybyło na Essen, jest wyprodukowana, będzie w sklepach. Tutaj Essen ma swoją premierę. Zorganizowaliście super akcję promocyjną. Na czym ona polega? Tak, w Essen to już jest nasz drugi rok, kiedy mamy tą samą akcję promocyjną z pinami. To są te piny, które można tutaj zobaczyć i nagradzamy ludzi, którzy noszą je w najbardziej kreatywny sposób. Polega to na tym, że 3 osoby z naszego stanowiska idą z grą, szukają osób w holu 1, tam gdzie my również mamy nasze stanowisko. Jeśli spodoba się to w jaki sposób i ile naszych pinów nosisz, dostaniesz darmową grę. Oczywiście Essen to nie tylko polskie wydawnictwa, to przede wszystkim wydawnictwa z innych krajów. Stoimy teraz przed wydawnictwem PD Verlag, które przywiozło tutaj swoją nową grę Antika 2 oraz nowe mapy do jednej z moich ulubionych gier Concordia. Obok przy stoliku siedzi Gertz, autor, jeden z moich ulubionych autorów, który prezentuje swój prototyp swojej nowej gry i zaraz się bliżej temu prototypowi przyjrzymy. Jesteśmy przy stoisku Treefrog Games, wydawnictwa, które wydaje gry Martina Wallace'a. Ja pana Martina widzę już w oddali, zaraz do niego podejdziemy i porozmawiamy o jego najnowszych grach, które wyglądają naprawdę, naprawdę niesamowicie. Stoimy właśnie na stoisku wydawnictwa Treefrog Games. Hello. Hello there. Can you tell us about your games? Yeah, we have 2 new games this year. We have Mythotopia, which is a 2 to 4 player game based on a few acres of snow. So it's a fantasy deck builder with a board. Takes about 60 to 90 minutes to play, and yeah, we think it's a cool game. Can you tell us more about Onward to Venus? Yeah, Onward to Venus is based on a series of graphic novels by Greg Broadmoor, who is a concept artist at the studio that did Lord of the Rings. The setting is at the end of the 19th century, but where
you have Victorian spaceships and ray guns and all sorts of different weird and wonderful weapons. So the humans are now spreading around the solar system, inhabiting different planets like Mars and Venus and Mercury. However, all these different planets are also occupied by their own indigenous population who don't really like being part of the Earth Empire. So it's really a little bit like kind of Race for Africa in a space game. It's the core mechanics, it's basically worker placement with area majority. So the core game is quite simple. It plays quickly, you've got all sorts of random stuff going on, so you can have robot rebellions on Earth, you can have aliens invading from another galaxy, you can have kind of this evil emperor kind of guy just doing bad things on the solar system, so there's a lot going on in it. The artwork is amazing, because obviously all this artwork done by a top artist, it looks really good. What we find in box? In the box, you're going to find a lot of bits of cardboard. It doesn't have a standard board. Instead of having a board, each of the planets is represented by a cardboard disc, which you lay out in a line on the table. So you've got your 8 planets, you've got the tiles that get randomly laid on there, and then you've got your tanks and spaceships and infantry units. So yeah, there's a lot in the box. That's why the box is thicker. Stoimy przy stoisku wydawnictwa Czech Games Edition. Znaleźliśmy na stole bardzo ciekawie wyglądającą grę, bardzo kolorową, z mnóstwem różnych fajnych elementów i zaraz postaramy się przyjrzeć jej bardziej, zobaczyć o co chodzi. Hi, can you tell us more about Alchemists? Look absolutely amazing. Of course, this is a new game from a new designer, Mateusz. It's 2 to 4 players, and it's about players being an alchemist in a university, getting reputation and trying to be the most famous alchemists in the world. Great. In this game, you use your smartphone? Yep. Yes, exactly. This is one of a few games now that uses an application on smartphone or also on Windows to play the game. Also, there's a possibility for an extra player to instead of using smartphone or any application, to be a game master and guide the game. Jesteśmy na jednym z większych stoisk w tej hali. Jest to stoisko wydawnictwa G3. Cześć. Cześć. Opowiedz nam proszę, jakie gry przywieźliście i które z waszych gier cieszą się największą popularnością? Zdecydowanie największą popularnością cieszy się Imperializm, ponieważ był długo oczekiwany przez graczy zarówno w Polsce, jak i na świecie. Także to jest jedna z naszych najnowszych gier. Autorstwa Konrada Perzyny, naprawdę świetna gra, dużo strategii, dużo kombinowania, można troszeczkę poprzeszkadzać innym graczom, więc jest też trochę negatywnej interakcji, także naprawdę polecam. Drugą nowością w tym roku jest Urban Panic Krzyśka Matusika. Zupełnie inna gra od zeszłorocznego Craftsmana, natomiast równie fajna, troszeczkę lżejsza, bardziej dla rodzin, aczkolwiek są 3 warianty gry, także każdy znajdzie coś dla siebie. Gra o budowaniu miast, o różnych zależnościach, które w miastach zachodzą, więc też naprawdę polecam.
zagraliśmy w mnóstwo nowych, ciekawych gier, o których wkrótce Wam opowiemy, pokażemy je Wam i je Wam opiszemy. A teraz czas na bardzo krótką przerwę, na jakieś, Kuba idzie na jakiś wurst, a ja zjem tradycyjne kartoffelny salat, a potem szybciutko wracamy tutaj, bo naprawdę szkoda nam czasu na jedzenie i przecież trzeba grać.